Witajcie moi drodzy. Widzicie taki właśnie nabytek tutaj dzisiaj mam. Mobilny magazyn energii, o który często pytacie. Dlatego właśnie postanowiłem dzisiaj nagrać dla Was odcinek związany z tego typu rozwiązaniem, bo nie jest to zwykłe auto, a ponieważ jest to naprawdę sporej pojemności magazyn energii, to dowiecie się, jak on działa, jakie ma możliwości i jednocześnie co mamy w pakiecie do tego magazynu. Zapraszam serdecznie na odcinek. Lecimy. Warto oglądać. No to lecimy, słuchajcie, dalej robić testy i zobaczycie, co to autko potrafi. Zapraszam serdecznie. Moi drodzy, jadę w tej chwili naładować się na szybką stację ładowania, na bardzo szybką stację ładowania. Pokażę Wam, jak ten mobilny magazyn energii się ładuje, z jaką szybkością, że tego typu samochodem można bez problemu podróżować, a jednocześnie podczas drogi postaram się Wam komentować na bieżąco możliwości, jakie ma ten samochód, co nam pokazuje, co wyświetla, bo uwierzcie mi, że jest tego sporo i jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawe. Pierwszą taką rzeczą, na którą zwróciłem uwagę zaraz po tym, jak wsiadłem do tego samochodu, to jest to, że ma bardzo fajnie przygotowany head-up display, bardzo czytelny, z wieloma informacjami. Oczywiście wszystko, zarówno na drogach lokalnych, jak i na autostradzie, co Wam też później pokażę, jest prezentowane. Nie trzeba odrywać wzroku od drogi. Naprawdę wszystkie informacje są po prostu na wyciągnięcie ręki, można tak powiedzieć. Na chwilę obecną, zobaczcie, jadę sobie drogą, gdzie mamy ograniczenie do 50. Jeżeli tylko przekroczę tą prędkość, zaczyna mi migać znak, że przekroczyłem i włącza się alarm, który właśnie informuje o tym zdarzeniu, które nastąpiło. No cóż, może być to denerwujące. Zobaczcie, ja teraz zwolnię sobie. Niektórych może to irytować, ale z tego co wiem, niestety jest to przyszłość i w każdym nowym samochodzie w tej chwili taki mechanizm będzie już zaimplementowany. Spójrzcie, jest 50, delikatnie przekroczymy tą prędkość i już, powyżej 10 na godzinę on nam piszczy, więc wiemy, że możemy zwolnić, czyli w sumie się nie zagapimy, jest to bezpieczne, ale może być denerwujące. W samochodzie mamy dosyć czytelny kokpit. W tej chwili mamy samochód naładowany na 82%. I zobaczcie teraz, co się dzieje. On tam wyświetlił komunikat na desce rozdzielczej, dlatego że to, co migało tu, zobaczcie, to jest czujnik, który śledzi moje gałki oczne. Jeżeli ja będę teraz prowadził samochód i oderwę wzrok od drogi, to w tym momencie z automatu zaświeci mi się informacja taka, jak tu widzicie, takie oczko czerwone. To znaczy, że być może robię coś, czego nie powinienem robić w samochodzie, nie patrzę na drogę, albo na przykład zasypiam. I to jest bardzo fajne rozwiązanie, no bo zapobiega jednak jakimś potencjalnym problemom i wypadkowi. Drugim takim mechanizmem, który jest w tym samochodzie, jest oczywiście analiza tego, czy przypadkiem nie usypiam. Wtedy się pojawia obok taki symbol kawy, nie wiem, czy mi się uda to zrobić, dlatego że również kamera, która jest w środku w samochodzie, śledzi moje zachowanie, jak leniwie, powiedzmy, poruszam kierownicą, ewentualnie jak zaczynam ziewać i opieram się o zagłówek, w tym momencie się włącza sytuacja, że jakby takie powiadomienie, które mówi mi: odpocznij, zjedź. Też jest to bardzo fajne. Jeżeli uda mi się to wywołać, to Wam to pokażę. Mamy tutaj też, jak widzicie, zwykłe lusterko, jak w każdym jednym samochodzie. Natomiast ma ono bardzo fajną funkcję, ponieważ jeżeli sobie przestawimy, zobaczcie, to w tym momencie już włącza się kamera i nie mamy lusterka, tylko widzimy obraz jako normalny wyświetlany film z tego, co jest za samochodem. W kolorze, bardzo ładnie, przejrzyście, czytelnie. Mnie się ta funkcja naprawdę podoba. No i zobaczcie, jedziemy autostradą i head-up pięknie pokazuje, ma włączonego asystenta jazdy autostradowej. Ta funkcja HDA i bardzo ładnie widzimy, jak się zachowują inne pojazdy, z której strony ktoś nas wyprzedza albo do kogo my dojeżdżamy. Postaram się zaraz to pokazać, jak może dojedziemy bliżej.
któregoś samochodu. No i zobaczcie, samochód po prawej stronie i mijamy go właśnie. I z tyłu w martwym polu też go już widać. Jak zmieniamy pas, też bardzo fajnie to widać. Ponieważ auto jest naprawdę duże, to kompletnie nie czuje się w nim prędkości. Ale jak się przyciśnie, to zobaczcie, jak potrafi dużo energii pobrać z akumulatora. No łyka ją po prostu jak pelikan. To jest niesamowite. Ale też i rekuperacja działa bardzo dobrze. Naprawdę potrafi sporo energii odzyskać, a poziomów rekuperacji mamy tutaj aż 4. I regulujemy sobie odzysk właśnie przy pomocy łopatek znajdujących się przy kierownicy. W tej chwili mamy poziom 2, możemy włączyć poziom 3 lub maksymalne odzyskiwanie. A napęd w samochodzie mamy na 4 koła. Naprawdę znakomicie się to zachowuje. Jak oddaje energię, też to będziemy widzieć, w jaki sposób. O, zobaczcie, obydwa silniki w tej chwili przyjmują energię. Jest super. Teraz oddają, przyspieszamy. I odzyskujemy. Mamy tu też włączoną funkcję i pedal, dzięki której możemy sobie spokojnie operować podczas jazdy tylko pedałem przyspieszenia. Jak go puścimy, samochód sam nam się zatrzyma przed przeszkodą. Stoi i czeka na wciśnięcie pedału właśnie przyspieszenia. No i dotarłem na MOP Niesiłków. Taki jest obecnie status. Tym się oczywiście nie sugerujcie, bo tego nie widać. To tylko na kamerze jest takie miganie tych diodek, tego czujnika podczerwieni. Mamy 30%, 34% naładowania akumulatora, 112 km zasięgu i idziemy się w tej chwili wpiąć pod ładowarkę Ionity. To otwieramy sobie klapeczkę. I się podłączamy do CCS-ki. Podpięte i za chwilę ruszy proces ładowania. Tu mamy stację 380 kW Ionity. Jak widzicie, jesteśmy podpięci. Obok stoi też autobus elektryczny. Elexcity też się ładuje. Także bardzo ładny hub ładowania. O, w zasadzie kończy się ładować ten autobus. Zobaczcie, 285 kWh weszło do tego autobusu. Moc 147 kW, 93% naładowania. No i przygotowanie do ładowania się właśnie pojawiło. Przełożyłem kartę i zobaczcie, 34% mamy naładowania i zaczynamy ładować. I do jakiej mocy wzrośnie? Jak myślicie? Sam jestem ciekawy. Uwaga, uwaga. Już mamy 60 kW. I cały czas rośnie. W Kia Niro to było 77 maksymalnie, słuchajcie. A tutaj, jakby nie patrzeć, już mamy 120. Poczekajmy jeszcze chwilkę. Na chwilę obecną 143. Tak się zatrzymał. No ciekawy jestem. Czy się jeszcze rozpędzi? Pewnie. Tak? Zobaczymy za chwileczkę. Słuchajcie, a tak to wygląda w środku. W tej chwili. Zobaczcie, już się rozpędziło do 163 kW i przerastają kilometry.
OK, wyświetlił komunikat. Oparłem niechcąco. Zobaczcie, jak szybko przerastają kilometry i zasięg. Mniej więcej raz na 5-6 sekund jest kilometr doładowywany. I na razie mamy 164 kW. No jest zimno. Przecież jeszcze się obładuje ten autobus. Nie wiem, czy to jest wspólna moc tych ładowarek, czy to jest jakoś dzielone. Zobaczymy, co będzie dalej. I słuchajcie, widzę, że zaczęła nam moc rosnąć znowu. Mamy 176-177 kW. No dosyć szybko to przyrasta. 178 kW. Widzę, że 11 minut do 80%. Czyli naprawdę tempo ma niezłe. Zobaczymy, jak będzie wyglądało dalej. Graficznie to też wszystko bardzo ładnie jest wykonane, widzę. Mnie się podoba. Po chwili tu wzrosło do 182 kW. I patrzymy, co będzie dalej. No i samochodzik nam się naładował. Zatem go odpinamy. Mamy 100%. Klapeczkę zamykamy. Klapkę i jedziemy do Częstochowy z powrotem. No i zobaczcie, taka fajna funkcja. Jadę w tej chwili na długich światłach, a ponieważ są to reflektory selektywne, to jeżeli jest wykryte światło z przeciwka, to one są przyciemnione. Jak tylko się pojawi ciemniej, nie będzie tego, to one się rozjaśnią. Nie wiem, czy będzie to dobrze widać. W tej chwili mamy lampy uliczne, więc jest widno dosyć, ale jak wyjedziemy, one się skończą, to powinniście zauważyć, jak te światło fajnie się wydłużą i drogę rozświetlą. Teraz chwilkę poczekamy. O, widzicie, jak się rozjaśniły? Bardzo fajnie to widać. Teraz słuchajcie, po podejściu do auta z kluczykiem w środku przy sobie, klamki się wysuwają, lusterka się rozkładają. Po otwarciu drzwi ustawi nam się fotel kierowcy i kierownica do żądanej pozycji, takich jak mamy zaprogramowaną. Mamy tutaj dwie opcje ustawienia dla dwóch pasażerów, czyli mamy pamięć również fotela i ustawień nawiewu, ustawienia fotela, właśnie kierownicy, wszystkich parametrów w samochodzie, co jest naprawdę dosyć ciekawe i wygodne, muszę powiedzieć. Teraz tak, słuchajcie, wewnątrz tutaj na drzwiach kierowcy mamy podgrzewanie kierownicy w dwóch temperaturach, jedno lub mocniej. Mamy oczywiście podgrzewanie siedzeń. Mamy 3 możliwości, podobnie ma pasażer, oczywiście bez kierownicy, ale ma 3 temperatury podgrzewania. Mamy również wentylację siedzeń, a wręcz ich chłodzenie też w 3 wariantach. Pamięć ustawień i coś, co mi się mega w tym samochodzie podoba. Tutaj, słuchajcie, masaż na fotelu pasażera. No coś rewelacyjnego. Naciśnięcie tego przycisku powoduje nam, że wybierzemy sobie tryb, w jakim chcemy mieć ten masaż. Jasne, jeżeli ja go nacisnę raz, to na ekranie wyświetli mi się pas miednicowy. Jak go nacisnę drugi raz, to mam odcinek lędźwiowy lub całe ciało, albo wyłączony. I teraz zobaczcie, jak to będzie wyglądało, jak go wcisnę nawet na całe ciało. Spójrzcie na fotel. Cały się porusza i naprawdę podczas jazdy mega sprawa. W tej chwili lędźwie się przesuwają. O właśnie, teraz się chowają i znowu będzie pas miednicowy
Także coś pięknego. Ogólnie auto ma bardzo ładnie wykonane wnętrze. To jest taka wersja, widać już, bardzo wysoko, dobrze wykończona. Bardzo wygodne zagłówki, słuchajcie, mięciuteńkie. Wersja jest 6-osobowa, właściwie nawet 7-osobowa może być. Tu akurat jest 6 siedzeń, ale może być również taka wersja, gdzie tu jeszcze po środku jest jedno siedzenie. I wtedy mamy 7 siedzeń. Wersje, czy jakby wersje komfortu są bardzo, bardzo tutaj dobrze przemyślane. Mamy sterowanie również tutaj siedzeniem z poziomu tyłu, czy jakbyśmy chcieli się rozłożyć do spania w samochodzie. Wszystkie siedzenia są sterowane elektrycznie. Fotel kierowcy ma tych ustawień wyjątkowo dużo, bo mamy funkcję taką do spania, taki komfort. Możemy sobie ten fotel przesunąć do przodu i on się sam wtedy rozkłada. Także możemy sobie wygodnie się ułożyć. Tu mamy też taki jakby podkolannik, coś takiego. Ale oprócz tego, jak go trzymam, to oczywiście to się wszystko cały czas ustawia do pozycji pierwotnej. Mamy tutaj przełącznik, którym możemy regulować. Jak damy do przodu, to wysuwamy sobie ten, nazwijmy to, podnóżek siedzenia. Podczas jazdy to może niekoniecznie, natomiast jak gdyby do wypoczynku jak najbardziej. Mamy tutaj przesuwanie oczywiście fotela przód, tył. Kołyskę taką, czyli jak go przekręcimy, to on nam się przechyla. Oprócz tego jeszcze możemy podnosić ten fotel i go obniżać, zależnie od tego, co chcemy zrobić. Mamy oczywiście regulację samego oparcia, czyli płynnie nam się składa, rozkłada, oraz regulację odcinka lędźwiowego. Tu jest takie podnoszenie, opuszczanie jeszcze samego jakby siedziska, plus oczywiście tutaj regulacja właśnie, tu mamy regulację jeszcze wartości ustawień lędźwi. No tutaj naprawdę szereg funkcji, których w innych autach nie widziałem. Natomiast przejdźmy do tyłu. Kanapa pasażera tutaj ma podobne rozwiązania też. Składanie, przesuwanie. Tu możemy sobie ustawić właśnie tą funkcję, że fotel nam idzie do przodu i się nam składa dosyć mocno. To dla tych osób, które chcą wsiąść tutaj właśnie z tyłu na tylną kanapę. Potem możemy to wszystko oczywiście cofnąć. Mamy również tą funkcję do spania. Jak sobie ją przytrzymamy, to fotel nam odjeżdża do tyłu. Oparcie się rozkłada, on się tak podnosi jak kołyska. Możemy się wygodnie tutaj wyłożyć na tym siedzeniu. Powiem Wam szczerze, że bardzo fajne rozwiązanie. Testowałem i jest ok. Ogólnie w ogóle samochód jest dosyć wysoki. Ja mam 1,88 m wzrostu. Jak siadam do samochodu, tutaj to zobaczcie, tu nad głową mam naprawdę dużo miejsca. Dobre 20 cm. Także jest spokojnie, wygodnie. Bardzo fajnym rozwiązaniem są tutaj zagłówki lotnicze. Możemy sobie je tutaj doregulować tak jak chcemy, zgiąć sobie tak bez problemu, także jest to naprawdę wygodne rozwiązanie, jak tylko chcemy komfort w pełni. Przejdźmy teraz do bagażnika. Otwieramy sobie bagażnik. Oczywiście elektrycznie, bo inaczej być nie może. I co mamy w bagażniku? Mamy tą tylną kanapę. Tutaj mamy oczywiście gniazdko zasilania 230. I mamy sterowanie siedzeniami i tylną kanapą. Tu jest to gniazdo 250 V, no tak, ale 230 V generalnie, 16 A. Z drugiej strony mamy zapalniczkę 12 V, maksymalnie 180 W. Tu jest jeszcze klapka do sterowania klapą bagażnika. I teraz te siedzenia z tyłu możemy sobie rozłożyć tak, żeby można było spać w samochodzie. I w tym celu mamy na przykład trzeci rząd siedzeń. Naciskamy sobie, raz, dwa i zobaczcie, co się dzieje. Zagłówki się składają i bez problemu możemy sobie tutaj
opuścić. Też nie opuścić, bo mamy siedzenie wyżej, znaczy z przodu jakby za bardzo wysunięte od tyłu, więc możemy sobie oczywiście również to siedzenie z tego poziomu odsunąć, złożyć i kontynuujemy składanie siedzenia do spania. Możemy tak to poskładać, że jest tu całkowicie płasko. Oczywiście możemy podnosić te siedzenia ponownie. Jak widzicie, mamy też podłokietniki, które bez żadnego problemu tutaj możemy sobie rozłożyć dla wygody w jednym, w drugim fotelu. Także naprawdę jest to przemyślany samochód. Dla mnie rewelacja. No i oczywiście jak chcemy zamknąć bagażnik, naciskamy sobie przycisk i klapa nam się sama zamknie i zarygluje. W środku oczywiście mamy schowek, mamy miejsca na napoje, możemy sobie tu oczywiście wysunąć takie trzymania, tu nawet wchodzi fajnie butelka 1,5 litrowa, bardzo ładnie się mieści, także nie ma problemu, bo to jest odsuwalne, więc to sobie tam rozszerzy jak potrzeba, w zależności od tego, co chcemy mieć. Mamy oczywiście auto hold, czujnik, możemy zaprogramować czujnik uruchomienia samochodu, taki na odcisk palca, jakbyśmy chcieli. Asystent zjazdy z górki, czujniki parkowania i asystent parkowania. Możemy sobie zdalnie samochodem sterować, wybrać miejsce parkingowe. Postaram się Wam to pokazać, oczywiście, jeżeli znajdę jakieś dogodne miejsce do tego typu działania. Samochód włączamy oczywiście tutaj tym przyciskiem na kierownicy. Mamy tutaj biegi do przodu, D, neutralny, wsteczny i parking. Tutaj wciskamy sobie z boku dźwigienkę i wtedy mamy tryb parkingowy. Samochód jest zablokowany. Pozostałe rzeczy standardowo oczywiście, spryskiwacze, światła i tak dalej. To, co bardzo mi się podoba, to to, że jak damy kierunkowskaz, to widzicie, pojawia nam się lusterko, czyli to, co widzimy normalnie w lusterku, mamy to na ekranie, w prawą stronę dokładnie to samo. Bardzo fajna funkcja podczas jazdy, wygodna, nie trzeba patrzeć szeroko, bo auto jest naprawdę duże. Także jak dla mnie bomba. Z tyłu jeszcze Wam pokażę. Z tyłu mamy tu bardzo jasne podświetlenie, naprawdę ostro świeci, w noc to tu jest widno w tym samochodzie. Mamy też oczywiście szyberdach, który można sobie otworzyć, ale to z przedniego panelu to Wam też pokażę za chwileczkę. Panel do sterowania nawiewem, klimatyzacją, zmiana temperatury po tylnej stronie właśnie dla pasażerów, czyli tu mamy osobne nawiewy dla tych, co są z tyłu. No i oczywiście tutaj dla wygody mamy tutaj taki stoliczek, który możemy sobie wysunąć. Możemy też mocniej go pociągnąć, jest wtedy zdecydowanie dłuższy, a jak go wsuniemy, to tu jeszcze mamy taki schoweczek dosyć głęboki, naprawdę tu wchodzi sporo, jest miejsca na jakieś różne rzeczy, które możemy w tym schowku umieścić. Słuchajcie, panel przedni jest dotykowy, jest dobrze responsywny, delikatnie dotykamy, zmienia nam się, jest takie stuknięcie odczuwalne, ale działa to bardzo fajnie, nie ma problemu, także dosyć szybko. Klimatyzacja jest dwustrefowa, nawiew, temperatura, tu mamy taki panel, który nam o tym mówi, także bardzo fajnie to jest wykonane. Z przodu również schowek, ładowarka indukcyjna do samochodu. Miejsce tu jeszcze na kubeczki. I tu właśnie mamy też z przodu szyberdach. Możemy sobie odsunąć taką osłonę i na panelu możemy sobie go podnieść do góry, zamknąć lub odsunąć i podziwiać błękitne niebo grudniowe. Bo zobaczcie, jaka dzisiaj jest pogoda, jakie jest piękne słońce.
tylna część, którą Wam pokazywałem wcześniej, też możemy sobie odsunąć właśnie dla pasażerów. Także bardzo fajne rozwiązanie. No i słuchajcie, co mamy pod maską? Żeby ją otworzyć, musimy nacisnąć na pilocie kluczyk związany oczywiście z otwieraniem przedniej maski, czyli naciskamy i przytrzymujemy. Maska nam się odreglowała. Możemy ją spokojnie podnieść, sama się utrzymuje, a w środku mamy przenośną ładowarkę do ładowania samochodu, taką zwykłą jednofazową. Już jest z wbudowanym zasilaniem tu we wtyczce. Znaczy może być jednofazowa lub trójfazowa tak naprawdę, bo tu mamy wyświetlacz. Nie będę pokazywał, jak ona działa, bo pewnie większość z Was wie, jak nie, to zapraszam na inne moje filmy, tam są podobne pokazywane. Mamy tu oczywiście przewód do ładowania, taki zwykły ze stacji, gdzie musimy kable podłączyć i właśnie przejściówkę do tej ładowarki, taką właśnie tutaj na gniazdo siłowe, 230, czy możemy spiąć i wtedy ładować z jednej fazy, gdyby nam gdzieś akurat nie było dostępnych 3 faz. To możemy sobie schować. Tu jeszcze mamy jedną rzecz w środku, bo tu zobaczcie, mamy taki dosyć spory bagażniczek też, ale tą rzecz już wyjąłem wcześniej, o niej będzie za chwileczkę. Także teraz pakujemy sobie z powrotem tą ładowarkę. I zamykamy. No i słuchajcie, teraz będzie prawdziwy crème de la crème. Cała esencja tego samochodu i technologia V2H. Także zobaczcie, jak ona działa, bo to jest naprawdę coś pięknego, coś, na co się od dawna czekało i o co właśnie pytaliście. Przechodzimy do testu. Razem z mobilnym magazynem energii jako akcesorium dostajemy takie ładne pudełeczko. Właśnie ono było też tam pod maską, to co widzieliście, ale tam mówiłem, że jest, ale celowo wyjąłem wcześniej. Spójrzcie. Taka ładna przejścióweczka. Otwieramy sobie tą przejścióweczkę tutaj. Mamy normalne złącze Type 2 i wpinamy je do samochodu. Za chwilkę się zaregluje. O, właśnie to zrobiło. Już tej wtyczki teraz wyjąć nie możemy w żaden sposób. I teraz do tej wtyczki podłączamy sobie przewód. Zobaczcie, otwieramy klapkę. Ja teraz tutaj podłączę sobie rozgałęźnik. Mamy tu gniazdo 230 V o mocy 3,5 kW. Jednofazowe. Mamy rozgałęźnik, włączamy go. I teraz spójrzcie. Biorę taką naszą suszarkę, którą kiedyś już widzieliście na filmach. Ona ma 2 tryby pracy. Maksymalny to jest 1400 W. Podłączamy sobie do tej naszej, do tego naszego rozgałęźnika. On jest włączony. Tu jeszcze musimy, taki przycisk jest, musimy go włączyć. Zaświeciła nam się dioda na urządzeniu. I uwaga. Działa. Naprawdę to działa. Ciepłe powietrze. Możemy na przykład na kempingu wysuszyć sobie włosy po pływaniu w jakimś jeziorku. No rewelacja. Mamy 230 z samochodu. Zobaczcie jeszcze, bo tu specjalnie wziąłem sobie jeszcze szlifierkę. Ona ma maksymalnie 750 W na rozruchu. Nie ma soft startu. Leci od razu pełną mocą. Około 300 W podczas normalnej pracy bez obciążenia pobiera. Czyli w tym momencie, jeżeli ja ją tu wepnę, spójrzcie, uruchamiamy szlifierkę. Działa. Nie ma żadnego problemu. Odłożymy ją sobie. I teraz słuchajcie, przejdziemy do samochodu
zobaczymy, co pokazuje auto w momencie, kiedy pracują te dwa urządzenia. A w chwili, gdy korzystamy właśnie i pobieramy energię na zewnątrz, zobaczcie, na wyświetlaczu na ekranie mamy taką właśnie informację. Jest, ile mamy zasięgu samochodu jeszcze. Ile pobieramy z samochodu? Minus 1,8 kW. Na ile nam wystarczy akumulatora samochodowego przy takim poborze? Bo tu, jak widzicie, są to 32 godziny i 25 minut. No i tak to generalnie wygląda. 343 km, a właśnie nam jeden spadł. Tam nie wiem, czy słychać w tej chwili. Mam zamknięte drzwi, ale cały czas pracuje szlifierka, suszarka. Chodzi. Dla mnie rewelacja. Tak to właśnie ma działać. No teraz, chcąc wypiąć wszystko, oczywiście wyłączamy sobie tutaj przyciskiem. Zgaśnie nam diodka. Tak? Tu przestaje zaraz kontrolka nas informować o tym, że pobieraliśmy. Wypinamy sobie wtyczkę. I teraz tej przejściówki nie wyjmiemy normalnie, bo jest zablokowana w porcie, zareglowana. Aby to zrobić, musimy się posłużyć inteligentnym kluczykiem od samochodu i zwyczajnie otworzyć go, używając przycisku. Zwalniamy blokadę i w tym momencie możemy już uwolnić wtyczkę z portu. Tu zamykamy sobie oczywiście tą końcówkę. Możemy chodzić do pudełka. Nie ma tu żadnego problemu. Oczywiście zamykamy drzwiczki, klapkę. Możemy jechać dalej. Moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się materiał podobał. Ja w tej chwili niestety muszę wracać i oddać ten samochód. Aż żal, już łezka się wokół kręci. No ale cóż, takie to już jest działanie, takie są wymogi. Także jadę. Jeżeli uda mi się coś jeszcze w międzyczasie pokazać, to Wam pokażę. A tutaj bardzo Was gorąco proszę, ponieważ sporo czasu mnie kosztowało przygotowanie tego materiału, też sporo wydatków, bo niestety ładowania na szybkich ładowarkach nie jest tanie. Także mam nadzieję, że to docenicie i naprawdę dacie mi dużo łapek, dużo subskrypcji, dużo komentarzy. Chciałbym poznać Wasze opinie na temat tego samochodu. Co sądzicie? Co byście chcieli jeszcze zobaczyć? Może czegoś nie pokazałem, może ktoś z Was miał takie doświadczenia z tym autem już też, jest to ciekawe. I uzupełniajmy się tą wiedzą, bo naprawdę, naprawdę warto. No i odjeżdżając w lusterku oczywiście widzimy obraz z kamery. Moim zdaniem super rozwiązanie, bardzo wygodne, bardzo ładnie widać ten obraz. Kamera szerokokątna. I jedziemy. No, a taki mamy widok z przedniej kamery podczas jazdy. Bardzo fajny. Też szerokokątna kamera. Bardzo ładnie to wygląda. Mamy tu oczywiście kilka trybów jazdy również. Tryb ekonomiczny, normalny, sportowy i własny ustawiony. Jak również mamy do wyboru opcję, czy jedziemy normalną drogą, czy jest to śnieg, błoto lub piasek. I właśnie widzicie jeszcze raz, jak wygląda lusterko. Słuchajcie, już przyjechałem samochód oddać, ale jeszcze jedną bardzo fajną funkcję będziemy chcieli Wam pokazać. Mianowicie przywołanie samochodu. Zobaczcie. Chodź. Chodź do mnie. I jedzie sam. No i moi drodzy, niestety auto trzeba oddać.
No ale tak się kończą testy, nie ma innego wyjścia. Natomiast tak na sam koniec jeszcze parę metrów. Samochód o pojemności akumulatora 99,8 kWh, 384 konie mechaniczne, więc naprawdę bardzo dużo. Opony tutaj mamy 285 na 45 na 21, także potężne opony. Auto przygotowane do 3. stopnia jazdy autonomicznej. Oczywiście nie wszystkie funkcje są dostępne, bo jeszcze na to przepisy w Polsce nie pozwalają, ale z czasem na pewno to się zmieni. Generalnie rewelacyjny komfort jazdy, super zawieszenie, wygodne. Szczegóły to oczywiście ja Was odsyłam do salonu, bo ten test dzisiejszy był możliwy tylko i wyłącznie dzięki uprzejmości autoryzowanego dealera marki Kia Moto Chorzów. Także zapraszam tutaj serdecznie. Z mojej strony to chyba tyle na dzisiaj. Osoby zainteresowane tym modelem, a konkretnym z takim wyposażeniem, muszą się liczyć z tym, że to auto kosztuje 384 tysiące złotych. Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę to jest 1000 zł za jednego konia. Słuchajcie, tak akurat wyszło zabawnie, no ale to myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pamiętajcie koniecznie o łapkach w górę, o komentarzach, o subskrypcjach, tak żebym mógł Wam pokazywać kolejne samochody, kolejne rozwiązania, które one mają, bo naprawdę warto, to się rozwija, będzie się rozwijało, będzie tego coraz więcej, bezpieczeństwo będzie rosło. Tyle. Dziękuję bardzo. Do następnego. Cześć.